Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj akurat nie będę Wam opowiadać o samochodach, ale pokażę Wam mój nowy nabytek na Mikołajki. Mianowicie zacznę od tego, że może jakieś półtorej roku temu jeszcze używałam Apple Smartwatch. Ja akurat miałam serię 3 i po 2 latach dokładnie, czyli wtedy, kiedy się gwarancja skończyła, zegarek niestety przestał działać, w ogóle się nie włączał, jeszcze mało tego, oparzyło mi tutaj nadgarstek. Zadzwoniłam i napisałam maila do Apple, co proponują, bo niestety ich towar uszkodził, że tak powiem, moje zdrowie, tak? Zaproponowali mi, że mogą mi sprzedać zegarek za $200, oczywiście również tej samej serii, gdzie nowy kosztuje bodajże 300, może nawet 250 aktualnie. Także żaden interes. Stwierdziłam więc, że nie mam zamiaru więcej mieć Apple Watch zakupiłam inny smartwatch, zakupiłam smartwatch Michaela Korsa. To jest model Bradshaw. I zakupiłam sobie go w tamtym roku. To był najnowszy model na ten czas. To jest generacja 5. Poczekajcie chwilkę. Na tamten rok był to najnowszy model od Michaela Korsa. Więc tak wygląda ten zegarek, wersja 5. On akurat jest rozładowany, ale tak on mniej więcej wygląda. Jest dosyć, że tak powiem, pokaźnych rozmiarów. Powiedziałabym, że jest dosyć ciężki w porównaniu do Apple, ale według mnie uważam, że design jest znacznie lepszy. Pancio! No nie da mi nagrać. Że design jest znacznie lepszy, jest ładniejszy. No jak wiemy, Apple jest bardziej, no po prostu jest kwadratowy, tak? Ja jednak bardziej wolę takie standardowe, okrągłe zegarki. Tutaj jest, nie wiem czy tak zobaczycie, ale jest znaczek Michaela Korsa. Nie wiem, czy się tu nie chcę przybliżyć, sorry. Z drugiej strony wygląda to tak. Podobnie jak w Apple i tutaj jeszcze mamy znaczek Michaela Korsa w tym miejscu. Więc zegarek jest dosyć pokaźny, ale słuchajcie, naprawdę jestem mega zadowolona. Funkcje są praktycznie takie same jak w Apple Watch, ale niestety nie można odpisywać na wiadomości, przynajmniej nie wiadomości wysłane z iPhone'ów. Można odbierać rozmowy telefoniczne, można normalnie rozmawiać do zegarka, ale niestety nie można odpisywać na SMS-y wysłane z iPhone'a. Nie wiem jak to jest w przypadku, słuchajcie, telefonów z Androidem. Nie wiem czy da się odpisywać, po prostu nie wiem, no sorry, ale nie testowałam go pod takim kątem. Generalnie jestem bardzo zadowolona z tego zegarka i teraz akurat niedawno odkryłam, że weszła najnowsza wersja tego samego zegarka, ale jest wersja 6. Tak on wygląda. Muszę tutaj kurczę podać pin, zaraz to wszystko uruchomię. Ja akurat mam tak ustawioną tarczę. Jak widzicie, no bransoletka jest z takimi, nawet nie wiem, diamencikami powiedzmy. Są też różne kolorki, oczywiście bransoletki też można sobie wymieniać. Ja mam akurat złoty, są też właśnie jeszcze złote bez, z tego co pamiętam, bez diamencików, jest też różowe złoto. No mi akurat najbardziej do wszystkiego pasuje złoty, także stwierdziłam, że teraz sobie właśnie taki zafunduję. Jeżeli chodzi o koszta, w tamtym roku za 5 zapłaciłam $380, jak dobrze pamiętam. Natomiast ten kosztuje 450. Więc jest to najnowsza wersja, droższa. Kupiłam go też dlatego, oprócz tego, że podoba mi się ten design i ta tarcza, jest po prostu więcej kolorów.
I właśnie ta bransoletka mi się mega podobała. Kupiłam go, ponieważ w tym roku, przepraszam, w 2022 roku ma wyjść nowe oprogramowanie Wear OS właśnie dla Michaela Korsa, gdzie właśnie to nowe oprogramowanie będzie działało na smartwatchach Michaela Korsa generacji 6, ale nie będzie działało na generacji 5 i niższych. Także no zobaczymy, może to jakoś udoskonalą, nie wiem, póki co jestem zadowolona, słuchajcie, mega mi się podoba, a funkcje są bardzo podobne w tych obu zegarkach. Oprócz tego ten ma więcej kolorów. Can I help you there? Pancho, can I help you? I'm doing something right now. Come here. There's nothing for you. There's nothing for you. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moje pierwsze jakby wrażenia z tej nowej generacji 6, powiem Wam, że opakowanie, sam kartonik był mniejszy, tak to wygląda. Tutaj jest generacja 5, a tutaj mamy 6, więc jest mniejsze. Tutaj oczywiście tak, Michael Kors i tutaj jak wyglądają zegarki. Ale słuchajcie, pokażę Wam dla porównania, jak to wygląda w starszej wersji. W generacji 5 normalnie otwieracie pudełeczko i tutaj, słuchajcie, na takiej gąbeczce jakby no powiedzmy, że skórzanej był zegarek, tak? Więc wyglądało to fajnie, stylowo, tak no powiedzmy fancy, więc to mi się podobało, tak? Oprócz tego oczywiście ładowarka, wiadomo, ładowarka jest chyba taka sama jak w Apple, tak mi się wydaje. Tak to wygląda. I oprócz tego, słuchajcie, dostaniemy też w generacji 5 dodatkowy zamek, nie wiem jak to powiedzieć, dodatkowy taki zamek na, jeżeli chcecie zmienić sobie na inną bransoletkę, mianowicie już Wam pokażę, jak to wygląda. Dokładnie tak. Pisze Michael Kors. Więc to możecie sobie zmienić, a w razie czego, no ja tego nie używam, ja po prostu mam na zatrzask i to jest dla mnie najszybszy sposób na zapięcie zegarka. Oczywiście musiałam sobie w obu zegarkach dostosować długość paska. Jeżeli zakupicie sobie u Michaela Korsa, możecie iść do salonu i tam Wam zrobią to za free. I co jeszcze? Oczywiście tutaj była instrukcja obsługi, tak. Generalnie no pudełeczko bardzo fajnie wygląda, tu jest taka tekturka, to wszystko było ładnie zapakowane. Ja tutaj cały czas mówię o generacji 5. A słuchajcie, w generacji 6, więc jest to najnowszy model i też droższy. Otwieram pudełko i słuchajcie, zegarek w pudełku był na takiej tekturce. Jak to zobaczyłam, to byłam troszkę w szoku, bo jednak za tyle pieniędzy i no nie wiem, kurczę, powiem Wam, wyglądało to mniej więcej tak. I byłam zaskoczona, tym bardziej, że wiedziałam, jak wygląda opakowanie w wersji 5, tak? Właśnie z tą poduszeczką, tutaj mięciutką, to jest super. Natomiast w wersji 6 byłam troszkę właśnie zszokowana, że na takiej zwykłej tekturce nie podobało mi się to. Oczywiście też ładowarka jest taka sama. Instrukcja obsługi jak najbardziej, też ta tekturka taka twarda, to jest fajne, ale słuchajcie, nie ma tego zatrzasku, nie ma tego paseczka, jak był w generacji 5. Tego nie ma w generacji 6, nie wiem dlaczego, skoro kosztuje więcej pieniędzy. Więc tutaj moje pierwsze takie wrażenie było, kurczę, nie wiem, czy to jest dobry wybór, czy to był dobry wybór. No ale słuchajcie, kupiłam go właśnie dlatego, że będzie to nowe oprogramowanie, przynajmniej tak słyszałam w przyszłym roku. No i ta bransoletka mi się też mega podobała, więc jestem bardzo zadowolona póki co. Co jeszcze? Więc zegarek jest dosyć spory. Słuchajcie, ja mam chudą rączkę, jak widzicie. Pokażę Wam tutaj, żeby go zapiąć. No
No nie wiem, mi się podoba, wygląda to tak. Ja sobie skróciłam opaskę, jest dosyć spory, no ale to wiadomo, kto co lubi. Ja lubię duże zegarki, błyszczące, najlepiej właśnie złote, więc dla mnie jest super. Co jeszcze? Słuchajcie, one tak naprawdę systemem tak bardzo się nie różnią. Powiedziałabym, że praktycznie wcale, oprócz tego właśnie, że w generacji szóstej jest więcej kolorów. Ta tarcza na przykład jest dostępna w generacji szóstej, nie ma jej tutaj w generacji piątej. Tarczę oczywiście możecie sobie zmieniać. Tutaj jest, bym powiedziała, chyba bardziej zaawansowana opcja fit, czyli właśnie tam liczy Wam kroki, ćwiczenia i tak dalej, czy na zewnątrz, czy wewnątrz, czy właśnie jakieś inne ćwiczenia, ile kalorii spalacie i tak dalej. To też jest oczywiście w generacji piątej, ale tutaj jeszcze na przykład mamy za funkcję oxygen, tak? Ile mamy tlenu w krwi i tak dalej. No ja akurat jak sprawdzałam, ostatnio miałam 98, nie wiem czemu nie 100, bo nie palę papierosów, no ale popracujemy nad tym, myślę. Tutaj takiej funkcji nie ma. W obu oczywiście jest bicie serca, puls i tak dalej. Oprócz tego powiem Wam, że nie widzę żadnej większej różnicy. Na obu zegarkach, tak jak mówię, można rozmawiać, odbierać telefony, nie można odpisywać, przynajmniej na razie, nie wiem, odpisać na SMS-y. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale póki co tego się nie da. Co jeszcze? A można sobie ustawić Google Assistant, to jest bardzo fajne, bo tak samo jak mówicie do Siri w Apple, tak samo tutaj macie w Google. I możecie sobie też właśnie sterować z zegarka, na przykład zapytać jaka pogoda, jaka temperatura, no nie wiem, cokolwiek. Ja na przykład sobie uruchamiam zegarka mój bezprzewodowy odkurzacz i to jest fajna sprawa, tak się, no można się po prostu tym pobawić. Co poza tym jeszcze? Oprócz tego, że one są dostępne w różnych kolorach, tak jak mówię, jeszcze jest różowe złoto, a bodajże srebrny ze złotym. Można też oczywiście tutaj płacić zegarkiem, jest opcja Google Pay, więc z tego też korzystam. Zaraz Wam na przykład pokażę z bliższa, jak to wygląda, jakie są funkcje, także stay tuned. Także zaraz Wam pokażę, jak te zegarki wyglądają z bliższa, tylko jeszcze chciałam doprecyzować. Oba zegarki działają zarówno z telefonem, który ma Android oraz z iPhone'ami. I właśnie tutaj jest ta różnica, że ja nie mogę odpisywać na SMS-y, bo ja mam ten zegarek połączony właśnie z iPhone'em. Jeżeli bym miała telefon z Androidem, wtedy jak najbardziej mogę odpisywać na wiadomości. No ale niestety, no ja jestem przyzwyczajona do iPhone'a, także raczej telefonu nie zmienię, ale tak czy inaczej zegarki oba działają bezproblemowo, wszystko ładnie się łączy tutaj Bluetoothem z iPhone'em, także tutaj nie miałam żadnych problemów jakichś z połączeniem czy z odbiorem wiadomości, a jak najbardziej oczywiście mogę czytać wiadomości, tak samo z iPhone'a, jak i z WhatsAppa, z Facebooka, cokolwiek, tylko po prostu nie mogę na nie odpisywać. Jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj przypomina w porównaniu do Apple Watch, jak na przykład ktoś Ci tutaj wysyła też zdjęcie, obrazek, cokolwiek, to na tym zegarku ja tego nie widzę. Muszę to zobaczyć na telefonie. Wiem, że w Apple właśnie miałam tak, że sobie tutaj robiłam swipe up i widziałam na przykład zdjęcia, jakby ktoś wysyłał. W tym tak nie ma. Być może, że jest taka opcja, jeżeli ktoś ma telefon z Androidem. Nie wiem, nie mogę się tutaj na ten temat wypowiedzieć. Ale tak czy inaczej wszystkie inne funkcje działają. Zegarki są wodoodporne. Ja akurat się w zegarku nie myję. Myślę, że jest to troszkę niehigieniczne i myślę, że to mydło by po prostu wchodziło w pasek i tak dalej.
Można też oczywiście pływać w zegarku, tak, w basenie i tak dalej, ale no ja tego nie robię, ja nie potrzebuję widzieć, ile długości basenu przepłynęłam. Nie jestem jakimś sportowcem, słuchajcie, wyczynowym, niestety. Także no mi to jest niepotrzebne, a też nie chcę na przykład, żeby się po prostu zegarek gdzieś tam, no nie wiem, czy jakaś rdza, czy coś się pojawiło. Także ja raczej o to dbam i nie jest to, wiecie, tania zabawka, więc ja staram się dbać o moje elektroniczne rzeczy. Widzicie tego gościa tutaj? Także słuchajcie, pokażę Wam teraz, jak one wyglądają z bliska, jakie mają funkcje. Więc jak widzicie, tak wyglądają zegarki. Ja Wam teraz pokażę, ten akurat jest rozładowany, ale wygląda bardzo podobnie. Ja Wam teraz pokażę, tutaj zapinamy, tutaj jest Michael Kors. Jedna uwaga, to się bardzo rysuje. Zegarek ma może, nie wiem, niecały tydzień, a już jest cały tutaj porysowany, więc to nie jest do końca fajne. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jednak no, się trochę za to płaci. Patrzcie, jak wygląda po roku użytkowania bransoletka. No jak widać, jest ona porysowana, poharowana, szczególnie właśnie tutaj ten znaczek, tak. Tak to tutaj elegancko, fajnie to wygląda, ale niestety tutaj ten znaczek się haruje. Także tak to wygląda, słuchajcie. Ja teraz aktualnie mam taką tarczę. Można sobie oczywiście ustawić, czy chcemy na przykład, żeby zegarek się obudził, jak ruszamy ręką i tak dalej. Ja tu muszę podać PIN. Widzicie, bo mam akurat zablokowane. Zawsze jak zdejmę zegarek, to on się automatycznie blokuje, oczywiście, żeby na przykład nie używa, żeby ktoś na przykład nie ukradł zegarka i nie użył Google Pay, tak? Więc on się tutaj zawsze blokuje, także ja tutaj sobie zaraz szybciutko podam, słuchajcie, PIN. Ok, już jest odblokowany, więc ja mam aktualnie taką tarczę, można sobie zmieniać, słuchajcie. Można sobie ustawiać właśnie, czy chce, żeby się obudził zegarek na ruchy ręką. To wtedy, na przykład możemy sobie odczytywać wiadomości, tak, gestami ręki. O, tutaj mnie nie było przez chwilkę w domu i mój piesek się po prostu ruszał. Więc to wszystko jest do ustawienia. Ja sobie to tutaj, słuchajcie, usunę. Oczywiście cała tarcza i wszystkie funkcje, które są widoczne, typu właśnie moje kroki dzisiaj, puls. Ja tutaj mam godzinę ustawioną, bo starczy mi się po prostu ciężko czyta. Ale to jestem ja. Więc patrzcie, na przykład jak chcemy sobie coś innego ustawić albo zmienić tarczę, to naciskamy sobie dłużej i tutaj mamy różne tarcze. Ta jest na przykład spoko. Ta jest też zwykła, powiedzmy. Tutaj mamy Michaela Korsa. Oczywiście możemy sobie zmieniać kolorki i tak dalej. Wystarczy, że tutaj sobie wejdziemy w ustawienia. Tutaj tak samo możemy sobie zmienić te opcje. Możemy zobaczyć na przykład coś innego. Tu mamy kalendarz, tutaj mamy bodajże puls. Co chcecie, tutaj możemy sobie zmieniać kolorki, także w każdej tarczy jest coś do zmiany, jeżeli chcecie oczywiście. Ta jest też fajna, tutaj jest zwykła, tu mam akurat ustawiony na różowy, to mi się podoba. No tych tarcz jest kurczę naprawdę bardzo dużo. W ogóle, co dziwne, to przez pierwsze kilka dni miałam do wyboru zaledwie może z 6 tarcz. Tylko i wyłącznie. Gdzie w poprzednim zegarku miałam ich chyba z 20. I naprawdę byłam rozczarowana opakowaniem oraz tym właśnie, że nie ma wszystkich dostępnych tarcz, tak jak w wersji 5. Nie wiem dlaczego, dzisiaj zaczęłam się bawić znowu tymi tarczami i odkryłam, że jednak te tarcze są. Więc różne są tarcze, słuchajcie, byłam rozczarowana, że na początku tych tarcz nie było tak dużo jak w poprzedniej wersji. No ale chyba je dodali, nie wiem co się stało, w każdym bądź razie teraz już są.
Tutaj możemy sobie zobaczyć więcej, możemy sobie oczywiście też ustawić zdjęcie swoje i tak dalej, cokolwiek. Więc takie są tarcze. Ta się fajnie też rusza, animowane. Oczywiście wszystko do zmiany, co kto chce, jakie kolorki i tak dalej. Nie wiem, czy to tak widać. Coś nie za bardzo, tutaj ten fokus. O, teraz może lepiej. Jest dużo właśnie animowanych. Aktualnie dostępne są takie. Ta też mi się podoba. Z tej też często korzystam. Ta też. A tutaj właśnie możecie sobie dodać zdjęcie, nie wiem, z Instagrama albo z Facebooka. Tak to, słuchajcie, wygląda. Ta też jest ładna, srebrna. Tu jest ta najnowsza, której nie ma w piątce. Ta też mi się podoba. No i tak jak Wam mówię, są też właśnie animowane. Na przykład weźmy sobie, włączmy, słuchajcie, tą. Tak. Oj! Czekajcie, coś nam się tutaj nie udało. Tu proszę bardzo. Widzicie? Także można sobie ustawiać, co się chce. Tutaj właśnie jest ten znaczek z boku Michael Kors. Tutaj mamy główne menu w tym środkowym przycisku. Tutaj ja aktualnie mam ustawione feed opcje. Wszystko oczywiście można sobie zmieniać. A na tym przycisku mam Google Pay, więc mogę po prostu sobie płacić zegarkiem, jak zapomnę karty, tak? Więc zobaczmy na to główne menu, słuchajcie. Więc tak, pogoda, ustawienia, tak, ustawienie po prostu zegarka, na przykład jaka jasność, czy ma reagować na gesty ręką i tak dalej. Co jeszcze? Alarm, właśnie ta Alexa to ma wejście w przyszłym roku. Bicie serca, puls i tak dalej, kontakty, znajdź mój telefon. Tutaj jest ćwiczenie jakby oddychania, Twoje gole, ile na przykład chcesz kalorii spalić, zrobić kroków i tak dalej, to wszystko sobie ustawiacie. Dodatkowo właśnie, co tu jeszcze mamy? Bicie serca, feed workout. Właśnie czy biegamy, chodzimy, jeździmy, no kurczę, cokolwiek, musicie sobie tutaj wszystko dokładnie dodać. Co jeszcze? Co jeszcze? Latarka, Google Pay, timer na mycie rąk, teraz szczególnie właśnie w pandemii. Tutaj Michael Kors Access to są tylko na przykład zapisane Wasze tapety i tak dalej. Nike Run Club, nie wiem jak to działa, powiem szczerze, tego jeszcze chyba nie testowałam. Moonlight też nie wiem do końca. Tu właśnie jest odbieranie telefonu na zegarku, przypomnienia, Spotify. Ja to akurat mam jeszcze aplikację ściągniętą na telefon. Translate, mój słownik, pogoda i wellness. To jest właśnie to wszystko tutaj, co jest dostępne. Nie wiem, czy coś jeszcze. Oczywiście są też aplikacje, które możecie sobie ściągnąć, tak? Właśnie z tego sklepu Play. I po prostu możecie sobie je dodać też do zegarka. No tak to wygląda. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Jeżeli nie, to życzę Wam wesołych, spokojnych świąt. No i przede wszystkim zdrówka. Także buziaczki.
i do usłyszonka.